Doskocz. Pnij wyżej do cholery, to nie kosa. Blokuj. Nogi pracuj nogami. Pnij, blokuj. Powiedziałem blokuj, zacznij mnie słuchać w końcu. Dobra, chwila przerwy. Nie patrz tak na to, wzrośnie się i nawet blizny nie będzie widać. Gdzie idziesz, opatrzysz, kiedy ci na to pozwolę. Duży chłopa rozpacza nad odrobiną krwi i skóry. No właśnie. Dobra, możesz już iść, za godzinę pokażesz mi, jak to wykonać poprawnie tak, żeby się nie skaleczyć. Westchnąłem, ocierając pot z czoła. Dawno się tak nie zmęczyłem. Miałem tylko nadzieję, że młody jest bardziej wyczerpany niż wyglądał. Odpuściłeś mu. Rozległ się głos za moimi plecami. Bardziej sobie, odpowiedziałem, wycierając klingę, a następnie delikatnie wsuwając ją do pochy. Dopiero wtedy się odwróciłem. Nie po to zgodziłem się, byś podebrał mi ucznia, żebyś teraz mu odpuszczał z byle powodu. Kobryn był wyższy ode mnie, a mnie bardzo irytowało, gdy za każdym razem musiałem zadzierać głowę, by spojrzeć mu w oczy. On doskonale zdawał sobie z tego sprawę i lubił skracać dystans podczas rozmowy. Tym razem jednak wyglądał na zbyt ofukniętego, by na to zwracać uwagę. Odpuściłem bardziej sobie. Dawno tak się nie spociłem. Szczeniak skaleczył się własną klingę. Ano, czeka go jeszcze sporo pracy. Szanujące, zostanie mu blizna. Do końca życia będzie nosił ten upokarzający symbol. Pewnie tak, ale jeszcze o tym nie wie. Chociaż jeśli będzie się rozwijał w tym tempie, nie będzie to miało specjalnego znaczenia. Kobryn patrzył w plecy oddalającego się Thordira, jakby nad czym się zastanawiając. Co jest z tobą? Ta jedna blizna nic nie zmieni. Widziałeś, jak walczy, a to w gruncie rzeczy twoja zasługa. Nie do końca. Od początku wyprzedzał o klasę rówieśników z naboru. Powiedziałbym, że się z tym urodził. Razem zeszliśmy z placu treningowego, obserwowani przez trenujących kadetów. Musieliśmy wbudzać niemałe zainteresowanie. Nieczęsto w tym miejscu można spotkać jednocześnie dwie największe sławy armii Myrtany. Jednak ani ja, ani Kobryn nie zwracaliśmy na to uwagi. Ta jedna rzecz nas łączyła. Posłuch przeszkadzał nam jednakowo mocno. Ma zadatki na doskonałego wojownika. Trening walki nie jest tu tak bardzo potrzebny jak trening temperamentu. Wyrzucił z siebie nagle Kobryn. A ty jesteś miękki, pobłażasz mu. Nie sądzę, bym mu pobłażał. Po prostu go nie katuję jak ty. On musi być twardy. Wie. Musi stać się żołnierzem. A żołnierz ma słuchać rozkazów. Thorgil jest zbyt knobny i buntowniczy. Musi się zmienić, a żeby do tego doszło, musi czuć nad sobą żelazną rękę dowódcy. Wielu już przed nim w ten sposób zaszło daleko. Wielu w ten sposób wychowałem. A jego zdolności tym bardziej nie możemy zmarnować. Inaczej wszystko, czego go nauczysz, pójdzie na marne. Chciałbyś, by cię zastąpił, prawda? Zapytałem cicho, gdy stanęliśmy pod baldachimem przy wejściu do zbrojowni. Wierz mi, że nie prosiłem się o to. To była. Decyzja króla. Wiem. Poinformował mnie o tym. Też czasem mam zaszczyt audiencji. Ja tylko wykonuję rozkazy. Podobnie jak ty. Jesteśmy od ciebie różni jak ogień i woda. Lije. Ale wiesz, co nas łączy. Obaj jesteśmy na swój sposób wojownikami. I mów co chcesz, ale wiem, że ty podobnie jak ja wolałbyś umrzeć niż stracić zaufanie swoich ludzi. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo zależało mu na tym chłopaku. Decyzja Robara musiała go naprawdę dotknąć. Miał rację, że moje metody szkoleniowe są inne, ale może właśnie tego chciał dla Thordira sam król. Nie znam wszystkich myśli Robara. Zrób z niego wojownika. Lije. Odezwał się nagle Kobryn, patrząc mi prosto w oczy. Wojownika, dla którego śmierć jest mniejszą karą niż utrata zaufania. Zrobię. Zrobiłem. Nie zrobiłem. Ja tego nie zrobiłem, wrzasnąłem, szarpiąc się gwałtownie. Nie zrobiłeś. Zapytał cicho Kobryn. Czyżbyś nie słuchał, Karypto? Próbujesz nas wziąć na litość.
Być może z powodu szoku, być może rany głowy musiałem na krótko stracić przytomność. Nie znajdowałem się już przy tronie króla, a na zewnątrz, przed salą tronową, gdzie zbierało się powoli całe dowództwo armii Myrtany, obecne w stolicy. Najważniejsze osobistości w Wengardzie powoli zacieśniały krąg, przepychając się przez zwykłych mieszczan, którzy tłumnie gromadzili się przed siedzibą władcy. Ich miny nie były bynajmniej przychylne mojej osobie. Ja jednak szukałem tylko jednej, jedynej twarzy. Leono, gdzie jesteś? Sznur gotowy. Usłyszałem znajomy głos gdzieś z boku. Trzymało mnie dwóch ludzi Kobryna w taki sposób, że musiałem patrzeć w ziemię, a nawet lekkie podniesienie głowy wywoływało ból w karku. Kątem oka dostrzegłem, że Kobryn stoi po mojej prawej stronie, wydając krótkie rozkazy. Świetnie. Thorgil. Jego wysokość kazał to skończyć najszybciej jak to możliwe. Przybył już kat. Tak, czeka tylko by przetestować mechanizm. Dopiero teraz zauważyłem, że na placu zmontowano na szybko szubienicę. Musiałem być nieprzytomny dłużej niż myślałem. Leono, 7 lat byłaś przy moim boku. Gdzie jesteś teraz? Koś mnie podciągnął, rzucili mnie brutalnie pod szubienicę. Leżałem przez chwilę z twarzą w piachu, słysząc głośne pomstowanie i wyzwiska. Padające póki co szeptem wśród zebranego tłumu. Podniosłem się na rękach. Ktoś wylał na mnie wiadro pomyj. Zachłysnąłem się. W niewielkiej kałuży powstałej z uryny, ściekającej z mojej twarzy w zagłębieniu w ziemi uformowała się tafla wody, pozwalając mi dostrzec moją własną twarz. Podpuchnięte oko, włosy powyrywane kłębkami, kilka śladów po uderzeniach na szczęce. Ściekająca z niej krew, wymiociny i mocz. Warga napuchła tak bardzo, że czułem się, jakby ugryzła mnie największa osa na świecie. Mimo wszystko wstałem. Podniosłem wysoko głowę, patrząc w oczy po kolei każdemu zebranych w kręgu. Słuch jakby mi się wyłączył, za to wzrok wyostrzył jak nigdy dotąd. Widziałem Maksema, sklepikarza, u którego niemal codziennie kupowałem chleb, aby móc robić Leonie śniadanie do łóżka. Arę, zielarkę, która kiedyś pomogła mi na wrzody. Kilku dawnych uczniów, którzy zrobili już niemałe kariery wojskowe dzięki mojemu wstawiennictwu. Na samym końcu przyszedł czas na Kobryna, który wyglądał, jakby wszystko przebiegało tak, jakby sobie tego życzył. U jego boku stał Thorgil, wpatrujący się we mnie z nienawiścią. Tu nagle wstrzymał oddech, gdy pojawił się sam król Robar w towarzystwie Karypto. Wyglądał niezwykle majestatycznie. Spojrzał po zebranych, gotów wygłosić mowę. Starał się na mnie nie patrzeć tak, jak ja starałem się nie odwracać w stronę szubienicy i kata, cierpliwie czekającego, by zacisnąć pętlę na mojej szyi. Dosłownie chwilę przed tym, jak król zabrał głos, zauważyłem coś, co sprawiło, że padłem na kolana. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Moje serce rozdarło się na dwoje, a w jednej chwili zapragnąłem tylko jednego: umrzeć tu i teraz, w ciągu jednej chwili krótkiej jak pstryknięcie palcami. Do ramienia Thorgila przytuliła się Leona. Moja słodka Leona, która teraz patrzyła na mnie z taką samą nienawiścią w oczach. Nagle rozległ się szept Kobryna. Pamiętasz, co jest najgorsze dla wojownika? Wije.